Cześć kochani, w dzisiejszym filmie pokażę Wam, w jaki sposób wykonywać stemple przy pomocy kolorowych pyłków. Na wstępie chciałabym Was przeprosić za tygodniową nieobecność tutaj na kanale, ale niestety dopadła mnie choroba i dlatego jeżeli dzisiaj mój głos będzie jakiś dziwny, to właśnie z tego powodu. A wracając do naszego tematu, tak jak powiedziałam, będzie to stemplowanie pyłkami, tak więc nie będziemy do tego stemplowania potrzebowali żadnych specjalistycznych lakierów. Ja od kiedy tylko właśnie usłyszałam o tej metodzie stemplowania, pomyślałam, że jest to naprawdę coś bardzo ciekawego i od razu przetestowałam wszystkie pyłki, które mam i okazało się, że mam kilka fajnych pyłków. Tak więc dzisiaj powiem Wam właśnie, w jakich pyłkach najlepiej ta metoda się sprawdza i z jakich pyłków lepiej nie korzystać, bo po prostu nic z tego nie będzie albo efekt będzie naprawdę bardzo słaby. Powiem Wam też, w jaki sposób odbijać te stempelki i z jakich płytek najlepiej korzystać, bo jak się okazuje, wzory, które są na płytkach, też mają spore znaczenie, tak więc jeżeli jesteście ciekawi, to zaczynamy. Do tej metody będziemy potrzebowali blaszki do stempli, pyłków oraz stempla. Najlepiej, jeżeli stempel będzie silikonowy i miękki. Przy pomocy pacynki kosmetycznej zaczynamy dokładnie nanosić pyłek na wybrany przez nas wzór. Możemy użyć tylko jednego koloru lub większej ilości, jeżeli chcemy uzyskać efekt ombre. Nadmiar pyłku zdejmujemy przy pomocy zdrabki lub karty kredytowej. Sprawnym ruchem kołyskowym dociskam stempel do płytki i w ten sposób przenoszę na niego wzór. Przy pomocy kawałka taśmy malarskiej czyszczę stempel naokoło z niepotrzebnego pyłku. Stempelek odbijam na warstwie dyspersyjnej koloru. Jak widzicie, stempel odbity w ten sposób ma mocno nasycone kolory i bardzo dużo szczegółów. Stempelek możemy pokryć topem hybrydowym bez obawy o rozmazanie naszego wzoru. Tak jak wspominałam, ja stemple odbijam na warstwie dyspersyjnej koloru i w tym filmie sięgnęłam po lakiery hybrydowe Monasi. Ten kolorek, który widzieliście, jasny fiolet, jest to numer 017, a w dalszej części filmu zobaczycie jeszcze biel 002 oraz czerń 001. Aby pokazać Wam różnicę, teraz jeszcze odbiję stempelek na topie No Wipe, który nie posiada warstwy dyspersyjnej. Jak widzicie, w tym przypadku stempelek prawie wcale się nie odbił, dlatego bardzo ważne jest, aby odbijać na lakierze lub topie, który posiada dyspersję. Kolejną rzeczą, na którą moim zdaniem warto zwrócić uwagę, jest wielkość wzoru, który chcemy odbijać. Postaram się Wam to pokazać na przykładzie 3 wzorów pochodzących z tej samej płytki. Jak widzicie, duże powierzchnie ciężko jest pokryć równomiernie, przez co niektóre miejsca są ciemniejsze, a inne jaśniejsze. Moim zdaniem więc najładniej wyglądają stemple, które mają mniej więcej taką samą grubość linii i w których linie nie są zbyt szerokie. Teraz możecie zobaczyć zestawienie wszystkich 3 wzorków, które odbiłam i dajcie znać, czy też uważacie, że ten po prawej stronie jest najładniejszy.
Jak widzieliście, ja swoje stemple odbijałam przy pomocy takich neonowych pyłków i są to pyłki, które ja kupiłam na AliExpress. Za cały zestaw zapłaciłam około $3, czyli jakieś 11,50, tak więc naprawdę nie były drogie, a naprawdę świetnie się sprawdzają właśnie do stemplowania i to, że ja używałam tylko 2 kolorów, to oczywiście o niczym nie świadczy, bo wszystkie się fajnie sprawdzają, tak więc jeżeli lubicie inne kolory, to jak najbardziej naprawdę są fajne i oczywiście one się nadają nie tylko do tego, bo można nimi całego paznokcia również pokryć i wtedy otrzymacie taki mega neonowy look, tak więc to są naprawdę fajne pyłki do różnego rodzaju zdobień i jak widzicie naprawdę świetnie się sprawdzają właśnie przy tych stempelkach, ale również znalazłam inny pyłek w tej mojej całej kolekcji, który też się świetnie sprawdza i dlatego teraz szybciutko pokażę Wam, jak on wygląda. Jest to metaliczny pyłek w odcieniu starego złota, który kosztował niecałe $2. Teraz jeszcze możecie zobaczyć, że pyłek ten nałożony na Top No Wipe daje naprawdę piękną, gładką powierzchnię. Podsumowując, oczywiście da się stemplować pyłkami, ale trzeba pamiętać o kilku zasadach, aby uzyskać jak najlepsze efekty i teraz szybciutko jeszcze je sobie wszystkie podsumujemy. Tak więc pierwsza zasada to są drobne pyłki. Im drobniejszy pyłek, tym lepiej i najlepiej wybierać pyłki, które nie mają właśnie żadnych drobinek brokatu, tylko które są takie jednolite i którymi możemy stworzyć gładką powierzchnię nawet w stronę lustra. One będą bardzo ładnie wyglądały i właśnie dawały nam taką równomierną płaszczyznę, dzięki czemu stemple będą po prostu wyglądały ładnie. Druga zasada to odbijanie na warstwie dyspersyjnej. Możecie odbijać na warstwie dyspersyjnej z koloru albo z topu, ale unikajcie topów No Wipe, ponieważ wtedy stempelki nie będą się odbijały. Trzecia zasada tyczy się wzorków i jak widzieliście, najładniej wychodzą wzory, które są szczegółowe i mają cienkie linie, ale tak naprawdę można też odbijać wzory, które mają większe płaszczyzny, tyle że po prostu wtedy jest większe ryzyko, że ten pigment nam się nierównomiernie rozłoży i że ten nasz wzorek nie będzie po prostu idealnie odbity. Tak więc to już jest Wasz wybór, jak najbardziej możecie próbować i jeżeli zdecydujecie się wykonywać swoje stempelki pyłkami, to podzielcie się ze mną swoimi doświadczeniami i napiszcie, co Wam wyszło, albo nawet jeżeli będziecie mieli ochotę, wrzućcie zdjęcie na Insta i po prostu dodajcie hashtag Candymona. To naprawdę z przyjemnością obejrzę i zajrzę, zobaczę, co Wam z tego wyszło. Tak więc na dziś to już wszystko i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!